Nazywam się Władimir, jestem dziennikarzem. Jest jasne. A co z wymianą? Napisałeś. Tak. Masz możliwość nagrania filmu, rozmowy i złożenia wniosku o wymianę. Czy dobrowolnie wyrażasz zgodę na nagranie i publikację tego filmu? Nie chciałem, ale jeśli muszę, to tak. Ale potrzebujesz tego. Tak, w porządku. Nie obchodzi mnie to. Zgadzam się. Twój werdykt, prawda? Tak. Gruby. Nie przyznałeś się do winy? Przyznałem się do winy. Ile lat dali? 2 lata. Co to za artykuł? 436. Część druga. Co to jest? To nowy artykuł mający na celu wsparcie tej sytuacji. Gloryfikacja, wsparcie i usprawiedliwianie rosyjskiej agresji. Gdzie i jak to wszystko się wydarzyło? Trafiłem na stronę internetową społeczności Antyfaszyzm. Ługańska i Doniecka Republika Ludowa i zostałem zaproszony do bycia administratorem tej społeczności. Dlaczego ty? Gdzie mieszkałeś? Pełne imię i nazwisko? Wiaczesław. Wiaczesław. 23 lipca 81 roku. Skąd jesteś? Charków. Charków? Tak. Co ci nie pasowało? Jaki był problem? Wszystko mi odpowiadało. Wszystko ci odpowiadało, a potem zostałeś zaproszony na jakąś stronę i tam uciekłeś. Cóż, Skoro mamy tylu faszystów, to nie jesteś z tego zadowolony? Społeczność antyfaszystowska sugeruje, że są tu faszyści, prawda? może. Gdzie są ci faszyści? Powiedz mi. Nie spotkałem faszystów. Skomentowałem artykuł, skontaktowali się ze mną, a następnie zrobiłem kopię z jednej witryny do tej witryny. Zróbmy to inaczej. Dlaczego tam poszedłeś? Dlaczego? Jaki jest motyw? Pieniądze? Nie. Po prostu rozmawialiśmy. Zaproponowano mi. Osoby, z którymi rozmawiałem, były zainteresowane tym, co się dzieje. Czytałem takie informacje na tej stronie. Czy mieszkając na Ukrainie zdecydowałeś się zapoznać z informacjami na stronie DRL? Nie. Na innej. Jaka strona? Rosyjska wiosna. Więc mieszkałeś na Ukrainie i wszystko ci odpowiadało, a Rosja najechała i zaczęła bombardować twój Charków. Tak. Co to znaczy? Cóż, tak to się stało. No cóż, w każdym razie szukałbym wszelkich możliwych sposobów, aby uniknąć wstąpienia do wojska. I tak to się stało. Proszę, powiedz mi więcej szczegółów. Szukałbyś sposobu, żeby uniknąć wstąpienia do wojska. To znaczy, myślałeś, że gdyby Rosja zdobyła Charków, uniknąłbyś powołania do wojska. Nawet gdyby tak się stało, nie wstąpiłbym tam do wojska. Nie zapytaliby cię tam. Zrobiłbym wszystko, co możliwe, aby uniknąć podnoszenia broni. Jestem przeciwny wojnie. Zatem przeciwko wojnie? Tak. Zróbmy to jeszcze raz. Co napisałeś na tych stronach? Skopiowałem artykuły. Co w nich było? Treści wojskowe o tym, co się dzieje. A potem opublikowałem to na stronie internetowej społeczności. Zapłaciłeś za to? Nie. W jaki sposób te artykuły mogły pomóc powstrzymać wojnę? Mówię ci, ludzie, z którymi rozmawiałem, byli zainteresowani tym, co się dzieje. Pokazywałem im informacje, które czytałem, a oni prosili mnie, bym opowiadał i pokazywał innym, a potem kopiowałem i publikowałem. Co dokładnie? Jeśli chodzi o działania wojskowe między Rosją a Ukrainą, Tak. Czy mogę to przeczytać? z pewnością. Myślę po prostu, że w ten sposób szybciej dowiemy się wszystkiego. Imponujący materiał. Rosyjskie wojsko pokazało pokonaną bazę AFU z 300 w pobliżu Charkowa. Sam Charków był ostrzeliwany z 300, a nie bazy AFU. Wiesz o tym? No cóż, mówię, że tylko skopiowałem. Rozumiem to, ale mówię ci, że Rosja ostrzeliwuje twoje miasto. Nie byłem tego świadomy. Byłem w zamkniętym pomieszczeniu. Jaki obiekt kryty? W mieszkaniu. Ukrywałeś się przed ostrzałem? Byłam akurat w domu z mamą. Mama ma problemy zdrowotne. Zrozumiałem. A ty, będąc w tym mieszkaniu, wątpiłeś, że to Rosja ostrzeliwała Charków z 300. Niczego nie kwestionowałem. Brałem tylko tekst, kopiując go z jednej strony na drugą. Jest dla mnie jasne, że podczas operacji wojskowych dochodzi do ostrzału z obu stron. To zrozumiałe. Więc ostrzał Charkowa pochodzi z obu stron. Cóż, takie było moje zrozumienie. Dlaczego nagle zdecydowaliśmy się ostrzelać własne miasto? Wyjaśnij mi to.
Rosjanie wkraczali, a oni próbowali ich powstrzymać. Oczywiście Rosjanie zostali zastrzeleni. Dokładnie. Dalej. Rosja zmiażdżyła wywiad radiowy na froncie Izyum. Jestem Rosjaninem i jestem z tego dumny. Opublikowałeś to? Tak. Czy jesteś dumny? Czy to popierasz? Cóż, moi rodzice są Rosjanami. Jestem przeciwny wojnie. Jestem przeciw. Chcę, żeby Słowianie byli razem i żyli spokojnie. Chcesz żyć z Polakami? Jestem za tym, żeby Słowianie byli razem. Polacy są Słowianami? Nie wiem. Kim są Słowianie? Rosjanie, Ukraińcy i Białorusini. Tylko oni? Myślę, że tak. Jasne. Poczytaj chociaż coś na ten temat. Pewnego dnia. Nie wiem, może powinni tu rozdawać jakąś literaturę o Słowianach czy co? Cóż, to jest moje zdanie. Czytałeś historię? To właściwie program szkolny. Plemiona słowiańskie. Osadnictwo Słowian. Słowianie zachodni, Słowianie wschodni. Czytałem to dawno temu. Kogo udostępnili? Jakie są kierunki osadnictwa? Gdzie się osiedlili? Powiedziałem, to jest moje zdanie. Czy Czesi to Słowianie? Nie wiem. Czy kraje o nazwach takich jak Słowenia i Słowacja mówią ci coś? Być może, również. Pochodzenie imion? Tak. Słowianie też? Nie. Powiedziałem, 3 narody uważam za Słowian. Jak to jest? Nie rozumiem. To jest fakt. Na przykład jest biała kartka papieru z czarnym napisem. Mówię ci, to jest biała kartka z czarnym napisem. A ty mówisz nie. Może. Nie czytałem o tym. Tak, taki jest program szkolny. To nie jest teoria spiskowa. Krótko mówiąc, masz prorosyjskie poglądy, prawda? Kiedyś tak było. Dlaczego nie powiedziałeś tego od razu? No cóż, teraz o tym mówię. Miałem taką opinię i oto rezultat. Miałeś takie zdanie i uważałeś, że Rosja powinna zająć Charków, prawda? Cóż, o to jej chodziło. Czy uważasz, że Rosja powinna przejąć Charków? Czytałem różne informacje. Oczywiście, jeśli sam opublikowałeś te informacje. Czytam. Mam na myśli rozpowszechnianie tych informacji. Czy przekazywałeś również informacje o lokalizacji, tak czy nie? Tak, dotyczy to tej szkoły. To znaczy, powiedziałeś, dokąd poszło nasze wojsko i rzuciłeś zrzuty ekranu, zaznaczyłeś, gdzie dokładnie. Poprawny? I masz na to 2 lata? Tak. Po prostu nie mam słów. Czytam dalej. Przekazujesz informacje drugiej stronie. Następny tekst. Mały konwój przejechał przez wieś w kierunku Czuchujewa jakieś 4 godziny temu, prawdopodobnie w celu przewiezienia siły roboczej. Potem wyzywasz ukraińskich wojskowych od różnych brzydkich słów. A ty dostałeś 2 lata. Przekazywaliście informacje o sprzęcie, kopiowaliście posty na prorosyjskie strony. Czy poddaliście szkołę, a potem została ostrzelana? Nie. Racja. Podałeś lokalizację naszego konwoju bezpośrednio online. Wow. Potem przyznałeś się do winy i wyraziłeś skruchę. Co z tego, że przyznałeś się do winy i wyraziłeś skruchę? Zrobiłbyś to ponownie, gdybyś wiedział, co się stanie? Zrobiłbym coś zupełnie innego, aby uniknąć powołania do wojska, nawet gdybym został skazany. Czy jest coś, co byś zrobił, żeby dostać wyrok i nie trafić do wojska? Na przykład CEO? Co by to było? Wszystko, aby trzymać się z dala od wojska. Czy zrobiłeś to, żeby nie dostać się do wojska? Nie, nie ma takiej możliwości. Zrobiliście to, ponieważ byliście prorosyjscy. Czy w tej chwili jesteś rozczarowany swoimi poglądami? A może nadal popierasz Rosję? Jestem za pokojem. Jestem przeciwko wojnie. Słuchaj, zadecydujmy razem z tobą. Jesteś normalną, rozsądną osobą. Jak możesz wspierać stronę agresora, który atakuje, jeśli jesteś za pokojem? Jak to do siebie pasuje? Jak można to połączyć? Ja też. Osobiście jestem przeciwny wojnie. Jestem przeciw. Mówisz, że jesteś przeciwko wojnie. Zrozumiałem już o Słowianach. Natychmiast zapytałem, czy mieszkałaś na Ukrainie i czy wszystko było normalne. Zapytałem, czy widziałeś faszystów. Powiedziałeś, że nie. To są twoje słowa.
A teraz jesteśmy atakowani. Jesteś przeciwko wojnie i zaczynasz podawać lokalizację naszych pozycji i publikować informacje wspierające stronę atakującą. Jak to możliwe? Jak człowiek, który jest przeciwny wojnie, może to robić? To była tylko komunikacja, różne wiadomości i dyskusje. Na przykład dla mnie jest jasne, że włączyłeś takie zaprzeczenie i dla każdego, kto to ogląda, będzie jasne, że po prostu próbujesz zaprzeczyć oczywistym rzeczom. Że białe jest białe, a czarne jest czarne. Nie mam zamiaru słuchać tutaj 2 godzin twoich zaprzeczeń. Przejdź na rosyjską stronę i niech cię wezmą na wymianę. Jeśli to możliwe, proszę mnie zabrać na wymianę. Masz rodzinę? Mam dzieci. Czy jesteś żonaty? Nie, jestem rozwiedziony. Co właściwie robiłeś? Gdzie pracowałeś? Pracowałem w magazynach. Co zrobiłeś? Były tam różne towary, na przykład sprzęt AGD. Czy brałeś udział w odbiorze towarów? Tak. To wydaje się być normalną pracą. Pieniędzy nigdy nie było dość. Zostaniesz zabrany do Rosji. Jak myślisz, co będziesz tam robił? Gdzie będziesz mieszkać, co będziesz robić? Postaram się pojechać do brata i mamy w Niemczech. Chcesz pojechać do Rosji, żeby móc odwiedzić brata i mamę w Niemczech? Tak. Życzę ci sukcesu. Poważnie. Wszystko. Jesteś gotowy? Tak. Czy złożyłeś wniosek? Tak. Czy chcesz wrócić? Tak. Jesteś pewny? Tak. Czy zostałeś zmuszony? Nie. Nikt mnie nie zmuszał. Czy to twoje życzenie? Tak, moje życzenie. Nazywam się Władimir, jestem dziennikarzem. Tworzymy takie filmy. Można zobaczyć na tym filmie. Mała szansa, ale nadal. I zabiorą cię. Czy się zgadzasz? Tak. Czy wyrażasz zgodę na publikację? Tak. Pełne imię i nazwisko? Kowalenko Denis Pietrowicz, urodzony w 1980 roku. Miasto? Krasnograd, obwód charkowski. Czy tu mieszkałeś? Tak. Całe życie, prawda? Co robiłeś? Moje wykształcenie to ekonomia, ale... To twój werdykt, prawda? Tutaj jest. Tak. Czy mogę to przeczytać? Tak. Opowiedz mi o swoim życiu. Cóż, ostatnio pracuję poza swoją specjalizacją. Opiekowałam się starszym ojcem. Matka zmarła na COVID. Jakie miałeś wykształcenie, zanim zacząłeś pracować jako stróż? Wyższe, ekonomia. Gospodarka. Co robiłeś? Zajmowałem się marketingiem internetowym. Tworzyłem sklepy internetowe i sam się tego uczyłem. Nie rozumiem. Zakład przetwórstwa mięsnego w Krasnogradzie. Krasnograd? Krasnograd. Tak. Firma nie istnieje. Tak. Czy nauczyłeś się tworzyć wszelkiego rodzaju strony internetowe? Tak. Dlaczego ostatnio przestałeś to robić? Pracowałem. Ogród. Za mało czasu. No cóż, stróż zarabia z grubsza 5000 hrywien, prawda? Tworząc te wszystkie witryny, możesz łatwo zarobić takie pieniądze w tydzień. Mam ogród, ojcze. Trzeba się nim zająć. Rozumiem. Po prostu musiałeś tam być. Tak. Opiekowałeś się swoim ojcem. Tak. Pracowałeś w ochronie. Pracowałem na stanowisku rządowym. Stróż. Ponadto stworzyłeś także ten zasób online. Czyż nie? Tak. Tak. Było więc na to jeszcze wystarczająco dużo czasu. Dzięki. I tak dalej. Jak nawiązałeś kontakt z ludźmi, którzy... Znaleźli mnie przez Telegram. No cóż, gdzieś opublikowałem te informacje. Może to przez komunikację? Na przykład, czy w jakiejś grupie wyrażałeś swoje prorosyjskie poglądy? Nie. Nie? Więc skontaktowali się z tobą. Tak. Zaoferowali pracę. Tak. Co powiedzieli? Cóż, tworzyłem dla nich prostą witrynę z wiadomościami. Najprostszy. Powiedziałem, co możesz zapłacić, to zapłać. Więc to była twoja umowa? Tak. Czy wyjaśniono ci cel tej witryny i jej projekt? Nie, z grubsza rzeczy biorąc, nie było tam żadnego projektu. Poprosiłem o podanie kategorii wiadomości. Zadanie techniczne? Cóż, tylko jakie kategorie wiadomości i to wszystko. Wyślą mi artykuły. Czy wyjaśnili ci, jakie będą wiadomości? Z grubsza rzecz biorąc, będą mi przesyłać wiadomości publiczne. Jak nazywała się strona? Rosyjski glory.ru. Rosyjski glory.ru? Tak. Nie rozumiesz, co to oznacza?
Cóż, zapomniałem już angielskiego. Dopiero później wyjaśnili mi, co to oznacza po rosyjsku. Denis Pietrewicz, przestań, poważnie. Umówiliśmy się na normalną rozmowę z tobą. Po co powstała witryna? Myślę, że może chcieli pokazać ludziom prawdę. Każdy ma swoje własne poglądy. Zgadzam się. Nie będę cię karcić za twoje poglądy. Jaki jest twój motyw? Później dowiedziałam się, że zajmowali się działalnością wolontariacką, zbierając. To gdzieś mniej więcej o tej porze zapytali o szczegóły. Ktokolwiek może. To było już na samym końcu. Czy zbierali datki? Cóż, w pewnym sensie tak. To już blisko końca. A kiedy nadszedł ten koniec i początek? Gdzieś w środku lata. No cóż, gdzieś we wrześniu, może w sierpniu. I koniec? Wrzesień lub sierpień. Sierpień lub wrzesień. Denis Pietrewicz. A teraz na przykład, co możecie powiedzieć o takiej propozycji? Zmiana granic integralności terytorialnej Ukrainy. Czy opublikowałeś te informacje? Cóż, były wieści. Wysłali wiadomości. Czy je opublikowałeś? Opublikowałem to. Czytałeś je? Nie zawsze, czasami. Kiedy czytałeś te artykuły, co one mówiły? O czym rozmawiali? No i minął prawie rok. Przypomnę, wzywa do zmiany granic terytoriów lub granicy państwowej Ukrainy? To było. Jak to wyglądało? Cóż, zwykła wiadomość. O DNR, LNR. Czy byłeś w ogóle zwolennikiem tej całej prorosyjskiej ideologii? Częściowo tak. Opowiedz nam częściowo, dlaczego i co dokładnie ci się tam podobało? Mam rodzinę mieszaną. Ojciec Ukrainiec, matka Rosjanka. Jak mogę je rozdzielić? Nie podoba mi się, że 9 maja stał się dla nas świętem obcym. O, jest bliżej. Co jeszcze? Nie lubię, gdy krytykuje się religię. Wnoszą do tego politykę. Jakiej religii? Ortodoksja. Prawosławie Patriarchatu Moskiewskiego? To nie wina Kościoła. Co jeszcze? To są prawdopodobnie główne motywacje. Powiedz mi, dlaczego nie lubisz święta Dzień Pojednania lub Dzień Pamięci? Ponieważ mam 2 dziadków, którzy walczyli w Wielkiej Wojnie. Czy musisz pamiętać? Niezbędne. Nie lubisz Dnia Pamięci? To znaczy wspólne święto. Wszyscy brali udział w wojnie. Wtedy to były różne kraje radzieckie: Rosja, Ukraina, Białoruś, Uzbekistan. Kto jeszcze? Cóż, Kazachstan. Wszystkie 15 republik. Było wtedy 12. Kto jeszcze? Kraje bałtyckie się nie liczą. Kto jeszcze walczył? Uzbekistan, Kazachstan, potem Kirgistan, Republika Kirgiska. Kto jeszcze walczył? Europa. Kto? Wielka Brytania była sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Sojusznicy walczyli. W porządku. Wiesz, oni mają Dzień Pamięci, w Rosji Dzień Zwycięstwa. Kiedyś mieliśmy Dzień Zwycięstwa. Kiedy został odwołany? 9 maja. W zeszłym roku czy kiedy? Nie pamiętam. Chodzi o to, że został odwołany po inwazji na pełną skalę. Tak więc w momencie popełnienia przestępstwa wciąż mieliśmy pełny Dzień Zwycięstwa. Mogę otworzyć Wikipedię i ci ją przeczytać. Więc ten argument jest słaby. Wcześniej jednak wzywali do odwołania święta. Unwarniszet. Kim oni są? Między innymi nasza telewizja. To się nazywa demokracja. Jesteś spragniony? Nie, dziękuję. Możesz pić, jeśli chcesz. To się nazywa demokracja. Nie mamy mediów kontrolowanych przez państwo. Niektóre media mają jednego właściciela, inne innego. Niektóre media mają pewne poglądy, inne mają inne. Czy dlatego powinniśmy popierać Rosję wystrzeliwującą na nas rakiety? To wspomnienie mojego dziadka. 9 maja jest dla mnie świętem. Zaczynałem jeszcze w radzieckiej szkole. Zobacz, kiedy to robiłeś. Tak. Nadal oficjalnie mieliśmy święto 9 maja. Oficjalnie był to Dzień Zwycięstwa. Kto tego nie wie, niech weźmie długopis, poszuka informacji w internecie. Posłowie otwarcie krzyczeli o potrzebie zniesienia tego święta. Rozumiem. To znaczy, To nie jest normalne. niektórzy posłowie krzyczą o odwołaniu wakacji, a dla ciebie to wymówka, żeby wspierać agresora zabijającego ludzi. Prawda?
Cóż, Więc uważasz, że zabijanie ludzi z tego powodu jest w porządku? nie, jestem przeciwko wojnie. Ogólnie rzecz biorąc, przede wszystkim musimy szukać pojednania, punktów stycznych. Czy szukałeś w ten sposób wspólnej płaszczyzny? To też. Czy mógłbyś to wyjaśnić? Cóż, kiedyś wszyscy żyli spokojnie. Jeszcze 10 lat temu. Milimetrów. Mieliśmy wspaniałe życie. Jeździliśmy tam do pracy. To tak, jakby wszyscy poszli tam masowo do pracy. Wiele osób. Wszyscy ustawili się w kolumnie i W rzeczywistości wiele osób podróżowało tam do pracy. polemizowałbym z tym. Ta sama północ. Dziesiątki, setki, a może nawet tysiące, ale to w populacji liczącej prawie 40 milionów. Czy to dużo? Tak, wiele osób tam jeździło. Cóż, tysiące ludzi. Więcej. Dziesiątki tysięcy? Tak właśnie myślę. Jak to było wtedy? Kiedy nie było limitów, podróżowało mnóstwo ludzi. Nie obchodzi mnie północ. Staram się zrozumieć. Mówisz, że miałeś dobre życie. Tak. Wszyscy żyli spokojnie. Tak. A kiedy to wszystko się skończyło? 2014. Nie, 2012. Tak. Jaki był tego powód? To tak zwana rewolucja. Zostało to zrobione sztucznie. Przez kogo? Dotyczy to zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i Europy. Te kraje? Tak. Za co? Zrobić biuro naprzeciwko Rosji. To jest pierwsza rzecz. Jak? W tym poprzez propagandę w telewizji. Propaganda. Tak. Czy w Rosji była propaganda? Nie wiem. Nie mam takich informacji. Wiadomo tylko, że była propaganda ze strony USA. Rosyjska propaganda. Nie masz telewizora. Drugiego dnia transmisja została zakazana. Kanał pierwszy i wszystkie kanały rosyjskojęzyczne zostały zakazane. Nigdy nie słyszałeś o chłopcach w majtkach? Było doniesienie, że wyciągnęli chłopca w spodniach i ukrzyżowali go. Nie słyszałeś o tym? Nie. Krótko mówiąc, propaganda była tylko ze strony Ameryki? Podaj konkretne przykłady. Nie mam na myśli propagandy, ale finansowanie. Czy kiedykolwiek widziałeś kogoś, kto oddaje pieniądze? Po pierwsze, powstał nawet film amerykański. Nazywał się Ukraina w ogniu. Amerykański film wyreżyserowany przez Grahama Phillipsa pracującego dla Rosjan? To nie jest jego film. Kolejny reżyser? Wkrótce się przekonamy. Reżyser filmu Ukraina w ogniu. Zobaczmy. Ukraina w ogniu. Twórca filmu. Ukraina w ogniu. Teraz zobaczmy, kto reżyseruje. Och, to Oliver Stone. Tak. Cóż, to samo? To jest człowiek o poglądach prorosyjskich. Jeśli chcesz, otworzę teraz stronę i będziesz mógł o tym przeczytać. Nie wiem. Wikipedia jest już daleka od standardu rzetelnej informacji. Zdaję sobie sprawę, że Wikipedia nie mówi dokładnie prawdy o wszystkim i wszystkich, ale są rzeczy, które można sprawdzić dwukrotnie. Nie był on jednak jedynym hollywoodzkim celebrytą, który poparł Rosję. Nie ten człowiek. Jest też Steven Seagal. Na koniec Oliver Stone. Ten człowiek jest stałym krytykiem amerykańskiej polityki zagranicznej. Oliver Stone jest osobistym przyjacielem Putina. Nie wiem, czy jest przyjacielem Putina, czy nie, ale Steven Seagal również wspierał Rosję, a nawet przyjął rosyjskie obywatelstwo. A inny aktor, kulturysta, również przyjął obywatelstwo. Który? Nie pamiętam. Prawdopodobnie walczy na gołe pięści. Zapomniałem jego nazwiska. Wiem, o kim mówisz. Duży, łysy. Tak, łysy i duży. Wszyscy ci ludzie, których wymieniłeś, nikt ich nie potrzebuje, nikt się nimi nie interesuje, nie wiedzą, jak zarabiać pieniądze i są teraz bezwartościowi. Steven Seagal był znanym aktorem. Był znanym aktorem, podobnie jak Gerard Depardieu. Przyjechał do Rosji, pomdrugeszkał trochę, zrozumiał wszystko i uciekł. Jest mądrzejszy od Segala. A Seagal został i co z tego? Próbuję dowiedzieć się, co to oznacza? Od czego zaczęliśmy? Wszyscy żyli spokojnie i cicho. Powiedziałeś to, prawda? Tak. Gdzie zaczęły się problemy? Od Majdanu. Jako dowód przytacza pan film Olivera Stonesa Ukraina w ogniu. Mówię ci, że to człowiek o otwarcie prorosyjskich poglądach. Nie ma ani jednego faktu, który potwierdzałby otrzymanie pieniędzy w tym filmie. Film mówi, że za pośrednictwem fundacji przeznaczono $5 miliardów.
Przez kogo? Przez Departament Stanu USA. I po co? Do wszystkiego. Dla kogo? Myślę, że to dla polityków. Nie wiem dokładnie. Porozmawiajmy o tym, co wiemy, odkąd pomogłeś Rosji, która wystrzeliwuje rakiety i zabija ludzi. Trzeba mieć za tym jakieś uzasadnienie. Nie możesz po prostu opierać się na czyimś filmie, prawda? Nie pamiętam. Czytałem o tym w internecie dawno temu. Czy korzystasz z internetu? Tak. Oczywiście, że tak. Następnie poszukaj go. Ale nie z pomocą Google. To amerykańska wyszukiwarka. Yandex jest lepszy. Yandex jest zbanowany. Cóż, oto Wikipedia zawierająca. Co dokładnie przeczytać? Przeczytaj całość. Wszystko jest tutaj, również. Dlaczego potrzebujesz Yandex? Otworzyć Wikipedię? Aby następnie otworzyć zen.ru i ukrainy.ru. Nie chcę tego wszystkiego czytać. Pokaż mi, gdzie jest napisane 5 miliardów. Wszystko jest dostępne. Wi-Fi, Yandex, VPN, kapelusz z folii aluminiowej. Nuland, zainwestowaliśmy 5 miliardów w ewolucję. Pokaż ten cytat. YouTube. Stakeholders. Then, halfway through our visit, in the wee hours of Podczas naszej wizyty byliśmy świadkami przerażającego pokazu siły ze strony sił rządowych. Berkut użył buldożerów i gazu łzawiącego przeciwko demonstrantom. Czy ona kłamie? as they sang hymns and prayed for peace. Milimetrów. Ukrainians of all ages Ukraińcy w każdym wieku tłumnie przybyli na Majdan. Sekretarz stanu Kerry wyraził ostre niezadowolenie. expressing the United States' disgust Ale at this decision of the Ukrainians tak, zgadza się. Ale do rana Berkut został zmuszony do odwrotu. Dokładnie tak się stało. Spędziłem ponad 2 godziny z prezydentem Janukowiczem. Nie wiedziałem i nie przygotowałem się. Znajdźmy inny film na YouTube. Mówi o inwestowaniu na Ukrainie, przynajmniej tak twierdzą. Nie dała więc 5 miliardów jakiemuś protestującemu czy politykowi na zorganizowanie Majdanu. Putin również oferował pieniądze Janukowyczowi. Nie rozumiem, w czym problem? Możesz to nazwać jak chcesz, inwestycją lub. Możemy to nazywać jak chcemy. Widziałeś mapę Ukrainy? Jasne. Po prostu wiemy, jak Ameryka finansuje. Pokonali Jugosławię i zniszczyli kraj w latach 90. Dlaczego Ameryka? Kto zbombardował Jugosławię? Pytam, co Ameryka ma wspólnego z nami? Co mnie obchodzi Jugosławia w kontekście naszej rozmowy? Popierasz Rosję atakującą Ukrainę i zabijającą ludzi. Proszę cię o uargumentowanie swojego stanowiska, a ty mówisz o Ameryce i Jugosławii. Czy to jest usprawiedliwienie dla zabijania Ukraińców? Ok, akceptujemy twoje stanowisko. 9 maja został odwołany, to źle. Jeśli chodzi o 9 maja, w czasie. Ale o tym już była mowa, prawda? Co to oznacza? To nie jest takie proste. Jeszcze raz. Nie próbuję zmienić twojego zdania. W momencie popełnienia przestępstwa Rosja już od prawie 6 miesięcy wystrzeliwała rakiety w kierunku Ukraińców. Czy to prawda? Tak. Czy wiedziałeś o tym? Oczywiście. Czy wiesz, że rosyjskie rakiety latają i uderzają nie tylko w cele wojskowe? Nie wiedziałem o tym. Czy Rosja zabijała cywilów? Tak. Jaki był motyw twoich działań? Jednym z powodów jest 9 maja. Jak zostałeś zatrzymany? Przyłapano mnie, gdy wracałem do domu ze zmiany. Jak dokładnie? Jak cię znaleźli? Mówią, że to przez Kupiansk. Prowadzili korespondencję. Klient był z serwisu. Nie wiem kto. Znałem tylko jego numer telefonu, to wszystko. Zostałeś zatrzymany przez SBU? Tak. Gdybym wiedział wcześniej, nie założyłbym tej strony. Nie napisałbyś? Nie. Chcesz się wymienić? Tak. Za co? Ludzie, których znam, przeprowadzili się tam. Czy jesteś dla nich bliską osobą? Myślę, że tak. Dlaczego? Nie wiem. Na Ukrainie odbył się Majdan. Czy pana zdaniem Ukraina jest niepodległym krajem, czy nie? Nie sądzę. Nie jesteśmy suwerenni i nie mamy prawa podejmować własnych decyzji?
Robimy to, co nakazują nam Stany Zjednoczone. A to, że Rosja zaanektowała Krym i najechała Donbas, jest normalne? Bez komentarza. Bez komentarza? Nie chcę tego komentować. Czy jesteście gotowi rozmawiać tylko o Ameryce? Zrobimy, co nam każe, prawda? Niestety tak. Milimetrów. Rozumiem. Dlaczego Putin rozpoczął wojnę? Czy znowu winne są Stany Zjednoczone? Nie wiem, co tam było. Czy to dlatego 9 maja został odwołany? Tego nie wiemy. Rozumiem. Tam, gdzie mamy do czynienia z kwestiami globalnymi, odpowiedź brzmi: nie znamy całej prawdy. Tak, zgadza się. Zrozumiałem.